Słowo jeszcze o filmie o inteligentach i inteligencji nakręconym przez Krzysztofa Zanussiego. Sytuacja zupełnie odrębna, jeżeli chodzi o powstanie tego filmu. Co warto zauważyć? Kuc, tak jak powiedziałam, miał już ze sobą pewne doświadczenia, pewne sukcesy i ten film był raczej otwarciem drugiego etapu w jego twórczości, a może nawet trzeciego. Natomiast jeżeli chodzi o Zanussiego, to Zanussi, kręcąc film, miał 30 parę lat. Był to jego pełnometrażowy, fabularny debiut. Ale też trzeba pamiętać, że nie taki zupełnie debiut, dlatego że Zanussi był człowiekiem 30-paroletnim, więc wciąż młodym, natomiast niezwykle wykształconym, niezwykle już ukształtowanym. Pamiętajcie Państwo, że Krzysztof Zanussi to człowiek, który studiował najpierw fizykę, co istotne w kontekście filmu, bo tutaj bohaterowie też będą z fizyką i to taką fizyką akademicką związani. Potem studiował filozofię, a potem dopiero studiował reżyserię. I w owym czasie, kiedy już studiował reżyserię, ale także wtedy, kiedy był na studiach fizycznych, związanych był z dyskusyjnymi klubami filmowymi. To było jedyne miejsce w Polsce, gdzie można było dostać kamerę 8 mm, 16 mm i kręcić filmy amatorskie. No, to nie była epoka, kiedy filmy kręciliśmy za pomocą telefonów komórkowych albo kamer cyfrowych powszechnie dostępnych. Więc te DKF-y niewątpliwie otworzyły mu drogę. On nakręcił bardzo wiele filmów takich etiud właśnie amatorskich, czyli miał już ze sobą jakieś doświadczenie. Te etiudy zresztą otworzyły mu drogę do szkoły filmowej. One były nagradzane. Zanim powstała Struktura kryształu, też należy pamiętać, że powstała Śmierć prowincjała. Krzysztof Kieślowski żartuje, że to taki film, w którym niewiele się mówi i dobrze, bo dźwięk w polskim kinie był wówczas horrendalny. Natomiast ten pół godziny na Śmierć prowincjała to też już było pewne doświadczenie. Ale pełnometrażowy debiut to właśnie Struktura kryształu. Zanussi to był film, który kręcił jeszcze w szkole filmowej. Ten film oczywiście też nie obyło się bez problemów. Początkowo on był o wiele dłuższy. Ja mam nadzieję, że o tym pan Krzysztof, kiedy przyjedzie, Państwu opowie, więc jakby to postaram się ominąć. Natomiast jeżeli chodzi o Strukturę kryształu, to jest to film, który jest bardzo reprezentatywny dla twórczości Zanussiego. Po pierwsze, jeżeli Państwo się spodziewacie, że obejrzycie za moment film, który będzie miał akcję, wyrazistych bohaterów, konflikt i punkty zwrotne, rozwiązanie i wszystko jak Pan Bóg przykazał, czyli zgodnie z tradycjami kina hollywoodzkiego, to bardzo się zdziwicie, bo sam Zanussi mówi, że w gruncie rzeczy to nudny film i może na to należy się przygotować. Faktycznie to nie jest film nakręcony zgodnie z hollywoodzkimi prawami rzemiosła, zwłaszcza jeżeli chodzi o scenariusz, bo między Bogiem a prawdą scenariusza tutaj wcale nie było. Był jedynie zarys sytuacji, były wątki tematyczne, które aktorzy improwizowali na planie filmowym, które mieli za zadanie zinterpretować i rozwinąć. Był oczywiście pomysł literacki. Początkowo Krzysztof Zanussi ten film próbował pisać z Edwardem Żebrowskim, z którym współpracował kilkakrotnie wcześniej, natomiast Żebrowski jakby zaczął czuć, że to już nie jest jego tematyka, że to nie jest jego film, więc w napisach funkcjonuje właśnie jako taki konsultant literacki. Ten film już jest filmem ewidentnie autorskim Krzysztofa Zanussiego. I ponieważ, tak jak powiedziałam, nie ma się co spodziewać akcji, gdybym chciała teraz Państwu opowiedzieć tę akcję, to zrobiłabym to w jednym, maksymalnie 2 zdaniach, ponieważ w tym filmie nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, nie ma akcji, nie ma konfliktu, co dziwne, nie ma także żadnych punktów zwrotnych. Intryga nie będzie zmierzała w żadnym konkretnym kierunku, prawda? Film zrobiony zgodnie z dobrym rzemiosłem hollywoodzkim powinien mieć intrygę zmierzającą
konkretnym kierunku. Tutaj takiej intrygi nie będzie. Będą takie, powiedzmy sobie wątki, które my byśmy chcieli jako widzowie, żeby one zostały rozwinięte. Natomiast to się nie zdarzy. Pierwszym takim wątkiem, który będzie od którego widz oczekuje, że ten wątek zostanie rozwinięty, to jest wątek erotyczny. On się pojawi, prawda? I to przykuwa od razu uwagę widza. Wątek wręcz trójkąta miłosnego pomiędzy dwoma głównymi bohaterami tego filmu, Janem Markiem oraz żoną jednego z bohaterów, Anną. I tutaj jakby Zanussi zarysowuje delikatnie i sugeruje, że tam może dojść do jakiegoś trójkąta miłosnego, ale nie oczekujcie Państwo, że to zostanie rozwinięte. Drugi wątek, taki trop, który nam Zanussi podsuwa, a który nam się wydaje, że to powinno być wyjaśnione, że my się czegoś mamy dowiedzieć, to jest wątek dotyczący przeszłości jednego z bohaterów, dokładnie dotyczący tego, jak zrobił karierę naukową. I oczywiście ten wątek także wcale nie zostaje w żaden sposób wyjaśniony. Raczej w filmie, jeżeli chodzi o takie klasyczne myślenie scenariuszem hollywoodzkim, to zostajemy pozostawieni z samymi pytaniami, a żadnych absolutnie odpowiedzi. No to o czym jest 1,5 godziny filmu Struktura kryształu, chciałoby się zapytać, skoro nie ma akcji i wszystko jest nie tak. To jest film dyskursywny. To jest film dyskursywny, co oznacza, że ten film skierowany jest na pokazywanie nam biegu myśli bohaterów i to jest film, który ma za zadanie argumentować, który stawia przed nami dylematy filozoficzne, a jeżeli chodzi o filozofię, to te dylematy będą właśnie i przede wszystkim z zakresu etyki i z zakresu aksjologii. To będzie Zanussiego interesowało. Takim naczelnym pytaniem, wokół którego swój dyskurs intelektualny Zanussi skupia, to jest tak naprawdę pytanie, jak żyć. Jak żyć, jaki sens ma życie. I dwójka bohaterów, którą Państwo zobaczycie, dwóch inteligentów, to dwóch inteligentów, którzy przyjmują dwie różne postawy i na dwa różne sposoby odpowiadają swoim życiem, zachowaniem, czynami na to pytanie, jak żyć. Jeden z nich, Marek, związany jest z miastem, robi karierę naukową, jest doktorem fizyki. Drugi, Jan, kiedyś studiował fizykę i zapowiadał się na doskonałego akademika, naukowca, natomiast ma za sobą pewne przeżycie, o którym nie będę mówiła, które skłoniło go do wybrania innej drogi życiowej. Postanowił wyjechać na prowincję, na wieś i prowadzić życie kontemplacyjne. Życie w zgodzie z naturą. Tak naprawdę Jan reprezentuje inteligenta, idealistę, natomiast Marek będzie reprezentował inteligenta, z jednej strony realistę, a z drugiej strony to także konformistę. I ten film oparty jest na kontraście dwóch postaw życiowych. I teraz oczywiście ten kontrast dwóch postaci życiowych, dwóch dróg życia, dwóch sposobów na życie, dwóch sposobów określania celu w życiu jest takim elementem charakterystycznym w ogóle dla kina Zanussiego. Ten wątek powróci chyba najwyraźniej w późniejszym filmie Krzysztofa Zanussiego, czyli w Barwach ochronnych, ale także w wielu innych filmach. Natomiast na czym polega urok Zanussiego? Zanussi jest takim twórcą, który nie będzie nam dawał łatwych i prostych odpowiedzi. On nie będzie wskazywał na to, która z tych dwóch dróg jest lepsza. Państwo odniesiecie zapewne wrażenie, który z bohaterów jest bohaterem bardziej pozytywnym. Natomiast tutaj akcenty są rozłożone mniej więcej porówno i tak naprawdę Zanussi nie daje odpowiedzi wprost. Natomiast do czego zachęca widza? Oczywiście zachęca do namysłu nad tym problemem, który w tym filmie stawia.